Siema, miło mi Cię widzieć ponownie. Jesteśmy już w trzeciej z serii filmów, w których budujemy swojego własnego DualSense Edge. Mamy już nową obudowę i dodatkowe przyciski. Tym razem zajmiemy się wymianą triggerów na klikający i tu ważny komunikat. Montaż takiego zestawu blokuje nam możliwość korzystania z adaptacyjnych triggerów. Należy więc brać to pod uwagę, jeśli chcemy to zamontować u siebie w padzie. Zaczynajmy więc. W tym filmiku podarowałem sobie cały etap rozmontowywania pada, dlatego jeżeli chcesz zobaczyć, jak się to robi, skorzystaj z linków w opisie. My natomiast przejdziemy od razu do demontażu docelowego, czyli mamy już całą płytkę odsłoniętą. Potrzebujemy ją jeszcze odpiąć, aby można było wyjąć cały czarny element ze środka pada. Aby to zrobić, musimy odkręcić dwie śrubki, znajdując się po prawej i po lewej stronie. I kiedy mamy to wszystko zrobione, tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, aby wysunąć cały czarny element ze środka pada. To, co nas teraz interesuje, to odkręcenie triggerów przypiętych do płytki sterującej. Robimy to za pomocą odkręcenia 4 śrubek, 2 po lewej i 2 po prawej stronie, tak jak widać na filmiku. Jak widzicie, oba triggery są identyczne, to znaczy, że nie będę musiał pokazywać Wam dwukrotnie wymiany elementów. Wystarczy, że obejrzycie jeden z tych tutoriali i zrobicie identyczną podmiankę dla drugiego triggera. Zanim jednak przejdziemy do docelowej podmianki na triggery klikające, pokazuję tutaj filmik porównujący, jaki jest zakres triggera versus normalnego DualSense'a. Oczywiście triggery takie są głównie pod osoby mające plan używać tego pada do shooterów. Co musimy zrobić, aby przerobić naszego triggera na klikającego? Na początek musimy odkręcić 4 śruby, ale zanim to zrobimy, odpinamy taśmę, aby dostać się do 4 właśnie ze śrub. Po czym odkręcamy 4 śrubki przytrzymujące całą obudowę. Będąc po stronie, na której były 3 śrubki, zdejmujemy obudowę zabezpieczającą i jednocześnie możemy zdjąć coś na rodzaj koła zamachowego naszych triggerów. Następna rzecz, którą powinniśmy wyjąć, jest metalowy kołek, który podtrzymuje nasz trigger. Po usunięciu go możemy wyjąć ten trigger, nie będzie on nam już w tym momencie potrzebny. Wyjęcie go daje nam możliwość teraz wyjęcia starej gumki i starej płytki sterującej. Nie będą nam one potrzebne, ponieważ na ich miejsce wstawimy te zakupione w zestawie Extreme Rate. Aby nasze obecne przyciski nadawały się do obsługi klikającej, musimy je jeszcze troszkę przerobić. W zestawie są specjalne zatyczki, które trzeba teraz włożyć do naszych przycisków. I teraz na filmiku zobaczycie, które elementy w którym miejscu powinniśmy umieścić. Do R1 bądź L1 będzie to mały bolec, który zatka nam właśnie tą dziurę widoczną na filmie. Natomiast do L2 i do R2 jest to widoczny na filmie element, który również skróci nam długość przycisku. Mając już gotowe przyciski, musimy teraz założyć nową płytkę sterującą. Wkładamy to w sposób widoczny na filmie, możemy pomóc sobie pensetą.
Przytrzymując w widoczny sposób cały element, wkładamy sobie trigger. I teraz należy to zrobić w sposób widoczny na filmie, tak żeby wsunął się on w odpowiedni slot i jednocześnie trafił z dziurą na miejsce, do którego później włożymy metalowy kołek. Kiedy mamy to już na miejscu, wkładamy sobie z powrotem metalowy kołek w widoczny sposób jak na filmie. I teraz najbardziej tricky element z całej zabawy, to znaczy, jak widzicie teraz, ten ostatni ząbek musimy dopasować w taki sposób, żeby zahaczał nam o ostatni ząbek widoczny na tym elemencie pod spodem, czyli dokładnie ten. A więc wkładamy to i zahaczamy. Musimy ustawić sobie tę korbę w taki sposób, aby właśnie był tak krótki zasięg, jak widoczny na filmie. Kiedy widzimy, że jest to ułożone jak należy, zakładamy z powrotem obudowę i możemy spokojnie ją przykręcić z obu stron. Kiedy mamy to wszystko przykręcone, podpinamy z powrotem taśmę z nowego sterowania. Jeśli zrobiliśmy wszystko jak należy, to już możemy przetestować, czy nasz przycisk klika. Dzięki magii wideo mam już oba triggery gotowe, więc możemy zająć się montażem z powrotem całości. Układamy nasze triggery odpowiednio na swoje miejsce, lewy do lewego slotu, prawy do prawego. Wkładamy śrubki i przykręcamy to do czarnego modułu. Jeśli chodzi o montaż samych triggerów, mamy już to gotowe. Teraz musimy tylko złożyć naszego pada z powrotem do kupy. Zaczynamy od włożenia całego czarnego elementu z płytką do obudowy, pamiętając o odpowiednim zabezpieczeniu i przełożeniu taśm, to znaczy taśma touchpadowa przez otwór widoczny u góry i taśma odpowiedzialna za mikrofon dołem. Jeśli mamy zamontowany, tak jak ja, zestaw dodatkowych przycisków, to musimy jeszcze pamiętać o tym, żeby podpiąć go z powrotem na miejsce, tak jak widać na filmie. Wszystkie taśmy pozostałe wpinamy na ich pierwotne miejsce. Sprawdzamy, czy wszystko jest odpowiednio dociskane, a następnie zakładamy z powrotem uchwyt na baterię. Przykręcamy go, montujemy baterię z powrotem. I zamykamy naszą obudowę. Jak w poprzednich filmikach, dokręcamy
I po założeniu przedniej małej obudowy i przycisków mamy możliwość cieszyć się swoimi nowymi, klikającymi triggerami. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten film. Jak zawsze zachęcam, jeżeli się podobało, zostawcie łapę w górę, pomoże to innym znaleźć ten film. A jeżeli macie jakieś pytania, to zachęcam do komentarzy lub odwiedzenia serwera Discord, do którego link znajdziecie w opisie. To tyle ode mnie, cześć.